Cześć, nazywam się Dawid Detko i serdecznie zapraszam na mój wykład poświęcony tematyce R w połączeniu z SQL-em. Na tym wykładzie poruszymy takie problemy jak przechowywanie modeli po stronie bazy danych, dynamiczne ich odpytywanie na cele predykcji, a także porównamy wydajność compute kontekstu po stronie bazy i lokalnie. Serdecznie zapraszam. Witam Państwa serdecznie, niektórych ponownie, bo też miałem okazję i przyjemność poprowadzić taki warsztat miesiąc temu. Tam tematyka była troszkę inna, bo tematyka opiewała o machine learning jako usługę chmurową. Tutaj skupimy się bardziej na takim połączeniu języka R z relacyjnymi bazami danych, jakimi są SQL Server 2016. Bo właśnie od tej wersji zaczęła się cała przygoda Microsoftu, SQL Servery i R. Kilka słów o mnie, tak na szybko, bo to najmniej ciekawy slajd. Jestem Dawid Detko. Pracuję jako konsultant Business Intelligence, teraz jako też taki, nazwijmy to, data scientist. Bardzo mocno rozwijam naszą działkę, jeżeli chodzi o Advanced Analytics. Też w roli takiego sprzedawcy. Uczestniczę jako trener też na takich inicjatywach darmowych jak Stacja IT czy Dev Warsztaty. Polecam śledzić, bo naprawdę czasami bardzo ciekawe tematy można wyłapać. To są takie grupy, gdzie to są jednodniowe szkolenia, gdzie się spotykamy, rozmawiamy o danej technologii. Taka sygnalizacja, czy ta technologia jest właśnie dla mnie. Moje zainteresowanie, jeżeli ktoś by chciał, możemy porozmawiać na ten temat, albo też podzielić te zainteresowania, to zapraszam do rozmowy po. Kilka słów o firmie, którą dzisiaj też reprezentuję. Firma Predica, jesteśmy partnerem Microsoftu. Działamy globalnie, nie tylko u nas na rynku polskim. Główne obszary naszej działalności to jest ten obszar. Tutaj skupiamy się na Bliskim Wschodzie. Założyliśmy też tam tydzień temu właśnie spółkę. Już tak formalnie będziemy prowadzić tam projekty jako Predica Middle East. Mamy też projekty w północnej części Europy oraz centralnej, a nawet projekty w USA. Nasze obszary działalności to są m.in. Security Identity, Productivity, CRM, technologie cloudowe, BI and Advanced Analytics, to jest ta działka, za którą ja jestem odpowiedzialny, i także Mobile and IoT. Teraz bardzo mocno ten temat będzie u nas realizowany. Jeżeli ktoś by chciał porozmawiać pod kątem własnej kariery w naszej firmie, czy też rozwoju różnych z tych obszarów, serdecznie zapraszam po prezentacji. Można się też poczęstować wizytówką. Jeżeli ktoś by chciał się później odezwać, to serdecznie zapraszam. Agenda dzisiejszego spotkania. Bardzo podobnie jak ostatnio. Skupimy się w mniejszym stopniu na teorii, a później przejdziemy do takiego praktycznego zastosowania tego i praktycznych przykładów. W pierwszej części powtórzymy sobie kilka informacji o Data Driven World, parę słów o Erze, co to w ogóle jest dla osób, które nie znają i dlaczego warto je połączyć z SQL-em. Co to jest SQL 2016 R Services. No i później już skupimy się na takim praktycznym zastosowaniu tych dwóch narzędzi, czyli ERA i R Services. Zobaczymy, jak odpala się procedury po stronie SQL-a, wykorzystując właśnie taki skrypt erowy. Zobaczymy, jak zmieniać dynamicznie compute kontekst z poziomu, załóżmy nawet RStudio. Jak trzymać modele na bazie danych i później je dynamicznie wywoływać na cele predykcji. Tutaj właśnie o tym mówię, że to jest taki w cudzysłowie machine learning, bo to porównamy sobie dwa modele. Jeden to będzie regresja logistyczna, a drugi to będą drzewa decyzyjne. No i oczywiście na koniec zachęcam do gorącej dyskusji. Dobra, świat napędzany danymi. My dzisiaj skupimy się, tak od razu rozpocznę, na tej części, bo to jest właśnie to naszego clou dzisiejszego spotkania. Natomiast z lewej strony mamy to, co nam zasila ten cały silnik, czyli źródła danych, ustrukturyzowane, nieustrukturyzowane,
źródła danych, które płyną strumieniowo z różnych sensorów, a także nawet z aplikacji, które generują dane na bieżąco. Tutaj jest ten silnik właśnie nasz Microsoftowy R Services czy R Server, on-premisowy, bo to jest ważne, że to środowisko, o którym dzisiaj rozmawiamy, to jest infrastruktura on-premisowa. Natomiast to, co jest wyżej, Cortana Intelligence Suite, to jest środowisko, które jest w chmurze. I mamy potężny zestaw narzędzi, który pozwala nam wprowadzać tą analitykę na nasze dane, ale już korzystając z gotowych serwisów chmurowych, które nam Microsoft udostępnia. Mogą to być serwisy począwszy od pojedynczego modelu, czyli możemy korzystać tylko i wyłącznie z modelu do rozpoznawania twarzy i z niego korzystać jako serwis. Możemy też korzystać z całej infrastruktury jako serwis i mieć tam zainstalowane R-Server, SQL-a i inne narzędzia do tego typu analiz. Także to jest infrastruktura cloudowa. Możemy to oczywiście zostawić jako infrastrukturę hybrydową i dzielić różne narzędzia i osadzać tam, gdzie nam jest to wygodniej. Ostatecznym outputem oczywiście to są ludzie, którzy czytają te dane, te rezultaty tych analiz, aplikacje, które mogą automatycznie podejmować za człowieka decyzje na podstawie właśnie tych danych, które zostały tutaj wcześniej przygotowane i przeanalizowane. No i tak jak powiedziałem, te systemy zautomatyzowane. To jest slajd, który też ostatnio poruszałem. Gdzie tutaj znajdzie zastosowanie R? Jak myślicie? Tutaj? Znajdzie? Kto jest za? Dobra, tu nie znajdzie. Tu znajdzie? Też nie? Tutaj? Tutaj już znajdzie, tak? Dokładnie. R znajdzie wszędzie zastosowanie. W tym miejscu prosta sprawa. Policzmy średnią. Średnia, odpowiadam na pytanie, co było, jakie były nasze średnie przychody. Idąc dalej, mamy interaktywne dashboardy. Dlaczego to się stało? Czyli liczymy korelację. Stało się to dlatego, ponieważ nasza sprzedaż spadła, ponieważ nakłady na reklamę były za małe. A duża korelacja występuje. Predykcja. Oczywiście, że tak. Stosujemy tutaj modele machine learningowe do predykcji przyszłości, czy to modele autoregresyjne, czy to modele, które podejmują predykcje na zasadzie zależności, a także systemy rekomendacyjne. To już są też tematyka deep learningowa. Jak najbardziej tutaj to wszystko znajduje zastosowanie w języku R. Co to jest R w ogóle? To jest pakiet statystyczny, w 2 słowach. Konkurencja dla SAS-a i SPSS-a. Przeróżne zastosowania, jak właśnie sobie teraz to zaprezentowaliśmy. Bardzo mocno ostatnio wspierane przez Microsoft. Zaraz pozwolę sobie zaprezentować, jakie narzędzia obejmuje cały ten stack Microsoftowy, gdzie ten R występuje. Wcześniej to była implementacja języka S. Głównie taki język służy do analiz statystycznych, do wizualizacji danych. Wcześniej głównie wykorzystywany na potrzeby akademickie. Później, w roku 2015, czyli właśnie w tym miejscu, Microsoft przejął taką firmę komercyjną Revolution i skomercjalizował to środowisko open source'owe. Wprowadził właśnie swoje narzędzia i tym samym ułatwił analizy. Widzimy tutaj rozwój, jak to narzędzie open source'owe się rozwija. Tutaj widzimy wzrost liczby użytkowników ERA. 24% w 2013 roku zadeklarowało, że R to jest ich główne narzędzie używane do data miningu. Tutaj w 2016 roku i już teraz w 2017 liczba pakietów w Erze przekroczyła 10 000. Także tutaj widzimy, jak szybko ta liczba pakietów rośnie. Pakiety to jest nic innego jak rozszerzenie funkcjonalności ERA. Czyli otrzymujemy w open source'owym rozwiązaniu jakiś core takich funkcjonalności. To są proste działania. Natomiast jeżeli potrzebujemy używać ERA do jakiejś wyspecjalizowanej działki, bądź używać jako komercyjne narzędzie,
przychodzą nam z pomocą tutaj pakietu. Czy to chcemy używać ERA do analiz jakiejś biostatystyki, czy właśnie rozprzestrzeniać działanie ERA na różne, na wielowątkowo, wtedy po prostu korzystamy z dodatkowych pakietów. Nawet wizualizacje dodatkowe. Podstawowe wizualizacje w ERze nie są piękne. Mamy do dyspozycji wiele pakietów, które pomagają nam zwizualizować dane na mapie, czy też używać takich także pakietów interaktywnych, które pozwalają zbudować klikalny dashboard. Także bez tego R byłby bardzo prosty. Także dzięki tym pakietom mamy naprawdę bardzo zaawansowane narzędzie. Po co mi R? Na pewno nie dlatego, że Data Scientist to jest najseksowniejszy zawód świata, chociaż jednych to może motywować. Na pewno dlatego, że to jest open source'owe narzędzie i darmowe. Bardzo szerokie community, czyli jeżeli mamy jakiś problem, piszemy w Google. Nie dlatego, że znajdujemy się tutaj i mamy dzięki Google'owi salę. Może nie wiem. Bardzo łatwa rozszerzalność tego narzędzia. Implementacja w inne środowiska i integracja z innymi językami. To są na pewno takie kluczowe siły tego narzędzia. Jak wspomniałem wcześniej, Microsoft przejął firmę Revolution, czyli zoptymalizowane te biblioteki do przetwarzania danych i wprowadził je do poszczególnych narzędzi. ROpen to jest 1:1 przeniesione środowisko z RScrana, czyli z tego głównego repozytorium darmowego, skąd ściągamy ERA, przejął i zoptymalizował pod kątem właśnie swoich narzędzi. Wprowadził ERA do Power BI'a jako możliwość tworzenia datasetów, czyli źródeł danych do analizy, ale także jako rozszerzenie tego narzędzia Power BI'a do wizualizacji danych o dodatkowe wizualizacje. Czyli dzięki R-Scriptowi możemy dodatkowo napisać czy zaciągać dodatkową wizualizację z pakietu typu na przykład ggplot2. Machine Learning, o którym była mowa ostatnio, czyli mamy łatwą rozszerzalność tego narzędzia dzięki implementacji ERA. Data Lake, przetwarzanie danych nieustrukturyzowanych, no i narzędzie, o którym jest dzisiaj mowa, czyli SQL 2016. Tutaj R plus SQL 2016 można podzielić na takie dwie odnogi, czyli R jako R Services i R Server jako zupełnie oddzielna maszyna od SQL-a. Czym się to różni? W R Services możemy wykonywać zapytania po stronie bazy danych. Możemy wywoływać kod z poziomu procedury, czyli dynamicznie sobie nawet z SQL agentem jakoś zaschedulować i jak te procedury nam latają, a wewnątrz tej procedury będzie kod erowy. No i oczywiście posiada te zoptymalizowane biblioteki, o których wcześniej wspomniałem, RevoScaler. Natomiast R-Server to jest osobna maszyna, także posiadająca zoptymalizowane biblioteki. Mamy przetwarzanie to wielowątkowe, mamy przetwarzanie dużo wydajniejsze ze względu na to zrównoleglenie procesów. No i taki R-Server możemy nie tylko osadzić na Windowsie, ale możemy go osadzić na Hadoopie. Możemy go osadzić nawet na teradatowych bazach. Także tutaj jest to bardzo dobre narzędzie, jeżeli mamy potężne zbiory, dużą bazę i chcemy zrównoleglić przetwarzanie danych w Erze. To jest Microsoftowy R-Server, czy to jest w RStudio? W RStudio mówi Pan o tym komercyjnym, tak? R-Serwerze. Tak. To jest zupełnie coś innego. Wcześniej to było Revolution Analytics, taka firma, która miała właśnie takie komercyjne zastosowania. I Microsoft przejął to rozwiązanie, ten R-Server komercyjny i wprowadził je pod swoją jakby plakietką Microsoft R-Server. Prawa strona drzewka jest płatna, tak? Tak to należy rozumieć, czy nie? Ta strona drzewka znajduje się w SQL-u w licencji już enterprise'owej
I nie wiem, czy od Service Packa 1 nie w standardzie. Nie jestem, licencje to nie są mój konik zdecydowanie, dlatego nie chciałbym tutaj czarować, ale wydaje mi się, że w standardzie też to może już wystąpić. Natomiast tutaj to już jest rozwiązanie skalowalne, dostępne także jako on-premise, ale także możemy to zaimplementować w chmurze. Także są dwie drogi. Jest to dosyć drogie, oczywiście, ale naprawdę na pewno wydajne. Mamy dwie drogi do analizy danych za pomocą R Services. Pierwsza to jest wywołanie skryptu R-owego z poziomu ROpen czy RStudio, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony, i przerzucać ten compute context po stronie bazy danych. Czyli piszemy sobie kod w naszym ulubionym narzędziu, definiujemy sobie nasz model, na przykład ekonometryczny, czy to ma być jakieś przetwarzanie statystyczne. Definiujemy sobie w naszym narzędziu, natomiast nie mamy tutaj danych. My do tych danych się odwołujemy po stronie bazy danych. I my przerzucamy całą logikę przetwarzania tych danych po stronie SQL serwera. To się tam przetwarza. Jeżeli to się skończy przetwarzać, to my tylko otrzymujemy wynik tego, czyli to, jak model został wyestymowany. W ogóle danych nie przenosimy. Zaraz o tym zobaczymy na żywo, jak to wygląda. Natomiast tutaj dane nie przechodzą do RStudio. Druga droga to jest utworzenie procedury na bazie danych. Tworzymy sobie takie procedurę składowaną, gdzie zawieramy po prostu zewnętrzny skrypt, którym jest właśnie w tym przypadku R. Parametryzujemy go jako inputem, czyli tym, co będzie zasilało nasz skrypt. Możemy zdefiniować output, jeżeli to będzie jakiś dataset, czy jakaś bardziej skomplikowana struktura, to też musimy to oczywiście zdefiniować. Poziom ten wbudowany to oznacza, że ja się odwołuję do będącej gdzieś, nie wiem, gdzie procedury w R, czy też w TSQL-u piszę jakąś, nie wiem, klauzulę i w kodzie TSQL-a jest wstawka R-owa. Dokładnie tak. W kodzie TSQL jest wstawka R-owa. Dzięki tej tutaj pierwszej opcji Run R Script z poziomu RStudio możemy napisać raz kod i puścić go czy to na lokalnym kontekście, czy w Hadoopie, czy w SQL serwerze. To zależy od tego, gdzie chcemy przenieść nasze obliczenia. I tak jak mówię, nie przenosimy tutaj, nie pobieramy danych do RStudio, tylko wysyłamy ten kod tutaj albo tutaj. Także dopiero otrzymujemy wynik. Zobaczymy potem, dlaczego to jest takie opłacalne. Odpowiadając na Pana pytanie, mamy procedurkę, którą sobie tworzymy. W niej zagnieżdżamy coś takiego jak execute external script. Tutaj podajemy, jaki to ma być język. No i podajemy ten skrypt cały R-owy. Tu już jest skrypt R-owy. Tutaj jest input, czyli nasz select de facto z bazy danych. Taki, który będzie zasilał nam w tym przypadku to klastrowanie po K średniej. No i tutaj definiujemy sobie, co będzie rezultatem. To jest wszystko. Dlaczego? Tutaj pozwoliłem sobie skopiować slajd z takiej przyjemnej prezentacji Microsoftowej. Dlaczego w ogóle po stronie bazy danych mamy przetwarzać te rzeczy R-owe? No, dlatego, że jest to przede wszystkim bezpieczne w moim odczuciu. Unikamy de facto przenoszenia ciągłego tych danych. Te dane są w jednym miejscu po prostu. Także raz, że to jest bezpieczne. Ja tak może idę od końca trochę, aczkolwiek w moim odczuciu jest to bardzo, bardzo kluczowa informacja. Bardzo łatwe skalowanie. Możemy poruszać dzięki temu większe zbiory danych. Nie mamy po prostu ograniczenia też tego pamięciowego, bo co R robi? No R zasysa dane do pamięci po prostu. Jeżeli mamy mało pamięci, to jest to dla nas jakieś ograniczenie. Tutaj to może być uniknięte dzięki właśnie przeniesieniu temu compute kontekstu
po stronie bazy danych. Ale porównamy sobie na żywo, jak to czasy wyglądają w compute kontekście lokalnym, jak to wygląda już po stronie bazy danych. Zobaczymy, dlaczego to się opłaca. Natomiast teraz jeszcze z takiego teoretycznego punktu widzenia, jak to się wdraża i jak to używać. W ogóle jaki jest taki model wdrażania tego typu narzędzi. To jest proces taki data scientistowy, spisany ostatnio, gdzie najpierw poznajemy biznes, później przechodzimy do takiej fazy już analizy danych, czyli takiego rozpoznania źródła. Następnie pozyskujemy te dane, integrujemy je, czyli budujemy też jakieś jedno repozytorium. Niekoniecznie, mogą też być to bezpośrednie dane z tych źródeł danych, aczkolwiek zwykle się buduje tutaj jakąś, albo też firmy posiadają wcześniej jakąś hurtownię. Wizualizuje się dane, żeby zobaczyć, jak te dane mniej więcej wyglądają, czego się mamy w nich spodziewać, jakie są rozkłady tych danych. Przechodzimy tutaj już do takiej iteracji machine learningowej, gdzie uczymy model. Wybieramy odpowiednie istotne z punktu widzenia modelu feature'y. Jeżeli to się nie powiodło, czyli jest model słabo wyuczony, to jeszcze raz, może to były złe feature'y. Jeżeli tutaj coś nie gra, to znowu wracamy od początku i patrzymy, może są dodatkowe jakieś obszary biznesowe, których nie uwzględniliśmy w naszej predykcji, a są one kluczowe z punktu widzenia analizy. Także należy też wcześniej wrócić. No jeżeli jest tutaj już gotowy ten proces w tym miejscu, że mamy gotowy model, jest wszystko ok, wtedy deployujemy to na produkcję i tym już tutaj zajmują się już tym bardziej deweloperzy. Praca data scientisty się kończy na tym klocku. Jeżeli on odda dobry model, to jest to jego robota wykonana. Teraz zobaczymy, jak to wygląda na żywo. Zobaczymy, jak odpalać takie procedury po stronie bazy danych. Ale co jest bardzo ważne przy rozpoczęciu pracy z R Services, to. Przed rozpoczęciem należy uruchomić sobie taką funkcjonalność, że możemy wywoływać zewnętrzne skrypty. Czyli taka procedurka tylko wystarczy i już będziemy mogli odpalać sobie te skrypty R-owe zagnieżdżone w innych procedurach. Dobra, mamy skończoną część teoretyczną. 25 minut, całkiem spoko. Więcej będzie na praktykę. Jakieś pytania na tą część teoretyczną? Czy zostawimy sobie na koniec? Ja mam takie No. pytanie o porównanie machine learningu czy data science SAS, a na R właśnie w tym kontekście. Czy są jakieś, nie wiem, jasne przewagi albo... Ale mówisz o SAS, software... Cieszę się, że w 4GL-u dużo się pracuje, buduje się Okej, jakiegoś rodzaju algorytmy i tak zupełnie z ciekawości, czy jest jakaś jasna przewaga któregoś z tych systemów? Adam, jak myślisz? Jako świeży pracownik SAS-a, którego wrogo przejęliśmy. Przede wszystkim SAS jest płatny, tak? Dużo kosztuje. R jest open source'owy. Tu jest jedna duża różnica. I łatwo rozszerzalny. Jeżeli czegoś nam brakuje, po prostu rozbudowujemy sobie to narzędzie i budując nawet własny pakiet. Także tutaj też... W moim odczuciu SAS jest trochę zamkniętym środowiskiem jeszcze i nie wiem, czy się rozwinie. Natomiast R jest dużo bardziej otwartym i jest łatwiejsze wejście troszeczkę do R. Więcej różnych tutoriali, guide'ów, przewodników. Też tak myślę. Ja też miałem okazję pracować z SAS-em, też bezpośrednio w firmie SAS i no, zdecydowanie to narzędzie nie przemówiło do mnie. To jest wdrażanie na zasadzie przygotowanych wcześniej, takie mam odczucie, że wdraża się przygotowane wcześniej pudełka, tylko się lekko customizuje. Mają przygotowane pudełka do wykrywania anomalii, wchodzą do banku, instalują, customizują i to jest tyle. No. Wydaje mi się, że jednak tutaj R i taka ścieżka całej zaawansowanej analityki jest dużo szersza w przypadku R-a niż SAS-a. Może za słabo poznałem tego SAS-a, aczkolwiek no, moje odczucie, jeżeli chodzi o staż pracy w SAS-ie, a staż pracy w R-ze, no to jest właśnie takie. Dobra. Jaki podbiór funkcjonalności ERA można wywoływać w zapytaniach SQL-owych?
Podobne pytanie, to może połączę właśnie. Czy ma Pan duże doświadczenie z tym raperem do funkcji RxExec, tak? Bo rozumiem, że w tym scale-erze to jest jakaś grupa funkcji, które mają ten przedrostek Rx, no ale jest dużo większa grupa funkcji, która nie ma tego przedrostka. To znaczy tak. Działa i każdą funkcję trzyma. Jest nie wszystkie pakiety z AirOpen, tego darmowego, można wywołać w Air Services. Jest około 400 pakietów teraz już dostępnych, zaimplementowanych, które obsługują tego typu działalność. Jest to m.in. ten RevoScaler, to on tam ma pełną gamę tych funkcji dostępnych. Natomiast jest to lista 400 pakietów. Także jeżeli byśmy chcieli na przykład zawrzeć sobie wykres ggplot2 w procedurze i użyć go potem w reporting services w raporcie gdzieś zagnieżdżony, jest taka możliwość. Natomiast bardziej jakieś takie niszowe pakiety, no może być ciężko z dostępnością po prostu tych funkcji. Czyli instaluję ggplota i Tak. tam ma już te funkcje Rx, tak? Nie muszę instalować scalera. Tutaj, tak, dokładnie. Tak. Dobra. Widać tak w miarę? A właśnie, podstawowe pytanie nie zapytałem. Czy na końcu mnie słychać? Tak? Ekstra. No dobra, mamy bardzo proste zadanie. Mamy w naszym znanym Adventure Worksie. Mamy selecta, gdzie sobie wybieramy wiek. Widzimy, że tutaj mamy 18 000 wierszy z wiekiem danych osób. Chcielibyśmy zobaczyć teraz, jak kwantylowo się to rozkłada. Więc wywołujemy sobie tutaj funkcję quantile. Na tym inpucie. Tutaj jest to ciekawe, że parametr inputowy nazywamy tak, natomiast jeżeli chcemy go wywołać potem w kodzie erowym, to musimy podać tak. Jest jeszcze inna możliwość. Musimy tutaj dodać kolejny parametr, który nada inną jakby labelkę do tego. Czyli wtedy będziemy mogli po prostu sobie inną nazwę wywołać. Ale pokażę na późniejszym przykładzie, jak to wygląda. No i tutaj co robimy? Obliczamy kwantylę dla tego zbiorku tutaj i przypisujemy je do zmiennej res. Potem wypisujemy to i to jest wszystko. Nie mamy tutaj żadnego jakiegoś outputu. No i zobaczmy, jak to. No i obliczył nam. To zwrócił nam po prostu komunikat. Tutaj żadne dane de facto nie są wygenerowane, tylko jest po prostu komunikat, messages. Natomiast jeżeli chcielibyśmy oczywiście taki wynik takiej procedury już zapisać jako w formie danych, no żebyśmy mogli się potem do tego odwołać. Wtedy widzimy, dodajemy coś takiego jak result set, żebyśmy mogli zdefiniować to, co będzie naszym wynikiem. Tutaj definiujemy, że to będzie integer. I w tym momencie widzimy, jak tutaj nakładamy taką jakby labelkę na to, co będzie outputem. Outputem będzie df, ponieważ zostało to tutaj zdefiniowane. Jeżeli byśmy chcieli dodać taką przykrywkę name do inputu, to byśmy dodali po prostu kolejny parametr, podkreślnik name. To też wtedy by utworzyło labelkę do tego. No i teraz, jeżeli sobie to wywołamy, to już zostaje to zwrócone w postaci takiej tabelarycznej. Nie stoi nic na przeszkodzie, jeżeli chcielibyśmy dodać to do jakiejś tabeli tymczasowej, żebyśmy przed tą procedurą dodali insert into. Utworzymy sobie tabelę tymczasową, załadujemy sobie to i odpytajmy. Widzimy, że mamy w naszej tabeli tymczasowej już przechowane dane. Także prowadzimy obliczenia i łatwo możemy je gdzieś wsadzić do konkretnej, kolejnej struktury. Także z tym akurat też tutaj nie ma problemu.
Proszę? Który kwanty jest który? To jedna jest druga kolumna. Jasne. A tutaj po prostu zdefiniowaliśmy tylko jedną kolumnę. Bo jak sobie w tym res on przypisuje te kwantyle jako wynikiem jest tylko te liczby, które się wypisały chwileczkę. Tutaj. Natomiast to, co jest tymi procentami, to są call names, dlatego on po prostu ich nie ściągnął. Teraz jeżeli chcemy, możemy dodać kolejny tutaj po przecinku wynik, który będzie oznaczał, że to są te rozkłady procentowe. No dobra, to tak będziemy podążać teraz za tym całym, za tą pętlą, którą prezentowałem na początku. Najpierw rozpoznamy sobie dane, jakie mamy do dyspozycji. Wytrenujemy dwa modele. No i zaimplementujemy ten model w R-ze, ten model w SQL-u, który będzie najlepszy. Zaimplementujemy go w taki sposób, że przechowamy jego całą definicję po stronie SQL-a i później przy predykcji będziemy się odwoływać do tej definicji już przygotowanego wcześniej modelu i robić predykcję na tej podstawie. Pierwsze co, to definiujemy oczywiście connection stringa do naszej bazy SQL-owej. Tutaj podajemy po prostu paste, skleja nam stringi. Tutaj podajemy nazwę naszego serwera. Z racji tego, że jest to instancja lokalna, to kropka, nazwa naszej bazy. I ma sklejać nam bez żadnego tutaj rozdzielania. Taką alternatywą jest page 0, jeżeli byśmy tego nie mieli używać. Taka dygresja. Tutaj oczywiście wcześniej mamy załadowany pakiet RevoScaler, który nam pozwala korzystać z tych funkcji przenoszenia kontekstu. Wszystkie funkcje, które są poprzedzone tutaj RX, to są funkcje pochodzące z pakietu RevoScaler, czyli z tej biblioteki już zoptymalizowanej. Tutaj sobie zdefiniujemy tabelę, która będzie poddawana tej analizie. To są dane o wypożyczeniach. Tutaj oczywiście zamiast tej tabeli tu mógłby być skrypt. Mógłby to być SQL, typowy select gwiazdka, czy też select jakiś bardziej skomplikowany. Tylko wtedy nie zawieramy tego w table równa się nazwa tabeli, tylko zawieramy tutaj to w script i wtedy podajemy definicję tego zapytania. Wyświetlmy sobie helpa. Widzimy tutaj, że mamy coś takiego jak SQL query i tutaj podajemy jako ten parametr podajemy zapytanie. Definiujemy sobie odwołanie tą referencję do tej tabeli, z której będziemy korzystać. Bo tutaj widzimy dalej, że to nie jest w żaden sposób zaciągnięcie tych danych do RStudio. Jak sobie wywołamy to widzimy, że to jest tylko i wyłącznie referencja. Jeżeli chcielibyśmy zaciągnąć te dane do RStudio, tutaj używamy importu. Na podstawie tej referencji on nam zaczytuje te obserwacje i tutaj rzeczywiście już mamy tabelkę wypełnioną danymi. Żeby sobie podejrzeć tutaj, jak to wygląda, jak mają strukturę. Tutaj widzimy, że holiday, snow czy weekday to będą zmienne kategoryczne, także warto je przekształcić z punktu widzenia modelu na faktory. Stąd też tutaj wywołamy te przekształcenie. Zobaczymy, czy teraz nasz zbiór dokładnie tak zbiera. Te dwie to są zmienne zero-jedynkowe, natomiast weekday jest zgodnie z ilością dni tygodnia 7-poziomowy. Następnym krokiem jest oczywiście podzielenie tego naszego zbioru, czyli tej całej naszej tabeli na zbiór testowy i treningowy.
ten treningowy, na którym będzie się uczył nasz model, a testowy, na którym go przetestujemy. No i tutaj damy sobie warunek na rok 2015. Dodamy też kolumnę, która pozwoli nam sprawdzić te wyniki. Zestawimy sobie aktualne wartości z tymi, które nam model zwrócił. No i mamy dwa modele. Oczywiście wykorzystujące te funkcje RX, bo to są zoptymalizowane modele, także warto z tego korzystać. Nałóżmy model liniowy, drzewo decyzyjne. Wygenerowało nam tutaj modele. No i teraz mamy predykcję. Wykorzystujemy funkcję RxPredict, podajemy model, który wcześniej wytrenowaliśmy, zbiór już ten testowy, na którym będziemy testować ten model. To są te dane, których model nie zna w ogóle. I zobaczmy. Zobaczmy predykcje, jak wyglądają. Niestety one się mocno różnią między sobą. Natomiast takie zobrazowanie 6 wierszy niewiele nam daje. Także zobaczymy teraz, jak kształtują się błędy w tych modelach. Bierzemy po prostu model, który ma najmniejszy błąd. Tutaj słabo coś. No i widzimy teraz zdecydowanie, że model na dole ma więcej kropek, które się skłaniają ku zeru, prawda? Ten pierwszy model liniowy, on jest bardzo taki roztrzepany, można powiedzieć. Więc dlatego też do analizy wybierzemy sobie ten model, który ma najmniejszy błąd. Tutaj, żeby też formalizować te nasze wnioskowania, zobaczmy, jaki jest tutaj błąd średni. No i zdecydowanie tutaj drzewo decyzyjne ma mniejszy ten błąd. Dlatego też w tym momencie my podejmujemy decyzję o tym, że drzewo decyzyjne jest lepsze i ten model będzie lądował właśnie u nas w bazie danych. Dlatego też przechodzimy do SQL Servera, nie zastanawiając się dłużej. Odpalamy sobie naszą TutorialDB. Przygotowujemy tabelę, która będzie przechowywała nam model, składająca się z dwóch kolumn. Pierwsza to będzie nazwa tego modelu, to będzie model drzewo decyzyjne, no i jego definicję. Następnie generujemy procedurę, która będzie ten model przygotowywała, czyli uzupełni nam tą tabelkę. Tworzymy procedurę, gdzie przyjmujemy, która będzie wyrzucała output w postaci modelu wytrenowanego. I tutaj, tak jak wcześniej mówiliśmy, wybieramy sobie język, z którego będziemy korzystać. Następnie podajemy kolejny parametr jako skrypt i tutaj widzimy, podajemy pakiet, który będzie wykorzystywany. Jeżeli miałby to być ggplot2, to wtedy zawieramy tutaj ggplot2. Następnie oczywiście robimy te operacje, które robiliśmy wcześniej, czyli zamianę tych danych na faktory. Tworzymy model, drzewo decyzyjne, no i trenujemy go i tutaj serializujemy, czyli będziemy go przechowywać nie w postaci tego, co tutaj nam się stworzyło, czyli na przykład w takiej postaci. Nie w takiej postaci to drzewo będzie wyglądało, tylko to będzie taki serializowany model. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tabeli. No i tutaj inputem, czyli tym, co będzie trenowało ten model, jest zapytanie SQL-owe z tabeli tej, której wcześniej używaliśmy, czyli rental data.
No i z tym warunkiem, że trenowane, te dane, które będą służyły do trenowania modelu, to są sprzed 2015 roku. No i tutaj widzimy, nadajemy w tym przypadku tą labelkę do tego inputu, czyli już nie podajemy tutaj w kodzie jako input dataset, tylko będziemy podawać to jako rental train data. No i zobaczmy. Tutaj rzeczywiście używamy już jako otagowanej tego parametru. No i tutaj przypisujemy ten output. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Mandula nam się trenuje. No i tutaj w tabelce, którą utworzyliśmy, zostało wypełnione nasz model i ta postać serializowana. Następnie tworzymy kolejną procedurę, która będzie obsługiwała nam predykcję tego modelu. Czyli będzie pobierała model, właśnie ten, zserializowany, i będzie pobierała input, czyli to, dla jakich danych chcemy przewidzieć naszą zmienną objaśnianą. Czyli w tym przypadku to jest definicja po prostu parametru, który jest potem tutaj przypisywany. No przejdźmy sobie. Mamy kolejne wywołanie pakietu RevoScaler, zamianę tych danych wejściowych, które będą przychodzić z zewnątrz na faktory, to będzie dynamicznie zamieniane. Odserializowanie tego modelu wcześniej zbudowanego, czyli musimy teraz tą postać przywołać do takiej, która będzie użyteczna w Erze. No i robimy predykcję dokładnie w ten sam sposób, jak robiliśmy to po stronie RStudio. Czyli podajemy model i podajemy to, dla jakich danych chcemy zaprognozować. Tutaj jednym parametrem jest model wejściowy. Tutaj mamy wyjście, to będzie zmienno-przecinkowa. Zmienna o typie float. Dobra. Jak sobie zdefiniujemy tą procedurkę, to teraz, żeby ją wywołać, po prostu podajemy nazwę procedury, podajemy model, który chcemy używać. Może tam być ten model też liniowy zdefiniowany wcześniej, ale tutaj wystarczy podać nazwę, która będzie wykorzystywana w tej predykcji. I podajemy zapytanie, czyli dane wejściowe, dla jakich ma ten model przewidzieć to. W tym przypadku to są takie zmienne. Powinniśmy dostać jedną wartość tutaj. No i już mamy wynik, ten, który nam wypluł model. To oczywiście to nie musi być jedna taka linia danych wejściowych, to może być cała tabela. To możemy szybko dopisać sobie. Jakoś uniona. No i zamieńmy tutaj. Tutaj to nie będą wakacje. Też śnieg nie będzie padał. Niech to będzie poniedziałek. 10. No i luty niech będzie. Zobaczmy teraz. No i widzimy, mamy pierwszą wartość dla tego wiersza, natomiast drugą dla tego. I dynamicznie po prostu możemy teraz to przechowywać jako predykcję, używać do wykresów w Power BI na przykład, czy w innych narzędziach raportowych. Po prostu przechowujemy tą predykcję. Możemy teraz sobie wyobrazić, że możemy wyskedulować sobie tym. Czemu pierwsza wartość jest inna niż w poprzednim wywołaniu? Tak samo, ale jak nie było tego juniora. No to zobaczmy.
ten model jest, no on jest za każdym razem odpytywany, za każdym wywołaniem tej procedury, także błędy tutaj mogą się pojawić. Oczywiście, ale ten sam model za każdą predykcją będzie wyrzucał inne wartości. Te wartości będą przybliżone, aczkolwiek jest taka możliwość. Tutaj no ciekawe zjawisko, powiem szczerze. Przyjmuję. Chociaż no de facto drzewo decyzyjne to była regresja liniowa, to rzeczywiście. Zobaczmy, jak tam tutaj. Powiem szczerze, że no nie wiem, na szybko ciężko mi jest teraz odpowiedzieć, prawda? Aczkolwiek rzeczywiście jest różnica, no nie? No możemy sprawdzić to jeszcze na koniec, jakoś prześledzić jeszcze raz ten cały proces i zobaczyć, gdzie tutaj mógłby się błąd pojawić. Może jest po prostu błąd w podawaniu tych tutaj danych i ten model po prostu inaczej tam czyta. Dobra. To jest po prostu rozwinięta sztuczna inteligencja, w odróżnieniu od zwykłych maszyn staje się nieprzewidywalna. No, powinno być to jakoś w miarę kontrolowane. A tutaj w tym przypadku widzimy, że no ewidentnie dla tych samych wartości podaje to inne wartości. Nie wiem, czy on... No ciężko mi jest teraz powiedzieć, co tutaj może być. Możliwe, że na faktorach się wymienia. Dlatego, że Może być dodatkowy poziom po prostu, no nie? jak jest jeden wiersz na przykład, no to wtedy ten faktor ma jeden level. No to możemy prześledzić na koniec, także zapraszam. Kolejną częścią to chciałem zobaczyć. Oj. Okay. Mamy tutaj przykładową tabelkę, która jest dosyć duża, to znaczy szeroka. Zawiera około 2 milionów wierszy. Także jest na czym badać tą wydajność. No i sprawdźmy sobie. Dokładnie tak samo jak wcześniej stwórzmy sobie połączenie do bazy. Oj, rzeczywiście, przepraszam. Teraz jest OK? Dobra. Tworzymy sobie połączenie, tak jak ostatnio. Przebadajmy najpierw taki lokalny kontekst. Będziemy importować dane z tej tabelki, którą właśnie oglądaliśmy. No i zrobimy zwykłe podsumowanie tej tabelki, czyli wywołamy summary. I zobaczymy, ile nam to zajmie czasu. Wstawiliśmy compute context. Żeby też później zdefiniować na sztywno w sumie te levele, które są w tym faktorze i wtedy sprawdzić, czy rzeczywiście to było to. Bo tam one były dynamicznie po prostu tworzone. Drzewa decyzyjnego, jak tam było zwykłe drzewo decyzyjne? Tak, tak, ładnie było zwykłe. Zgubiłem się w własnym workspace'ie.
Po prostu domyślne. Dobra, zajęło nam to około 70 sekund. Sporo. Natomiast widzimy, że te dane mamy u siebie. Zaciągnięte. Wyczyśćmy. Znowu stwórzmy połączenie. Teraz sobie zdefiniujemy ten kontekst po stronie SQL Servera, czyli przypisujemy connection string. Ten parametr mówi o tym, że ma R poczekać, aż się to wykona, dopiero może puścić kolejną operację. No i że ma zwrócić tutaj nam output. Ustawiamy compute context po stronie bazy. No i zobaczmy, ile teraz nam to. No tutaj mamy około 23 sekund. Także to jest około 3 razy szybciej, no nie? Także jest widać oczywiście znaczną tą poprawę wydajności, aczkolwiek to nie jest jakoś zdefiniowana ta cała infrastruktura pod to, żeby to było najwydajniejsze, prawda? Także tutaj możemy to modyfikować i jeszcze bardziej optymalizować. Zobaczymy, ile to jest. 23. 23, a tu było 69. Dobra. No to tyle by było z mojej strony, takiej cześć. Jasne. Oprócz serializacji tego modelu można go trzymać w bazie w postaci strukturalnej i z tego jakiś pożytek. Na przykład jakoś go sobie zmieniać w takim programie. To znaczy musiało to być przechowywane jako jednej komórce, prawda? I ta komórka musiała być jakoś update'owalna. Na tej zasadzie to miałoby działać? Nie no, chodzi o to, czy istnieje jakaś struktura w bazie, do której można by nieserializowany model zapisać. Jeżeli parametry tego modelu by się nie zmieniały dynamicznie, to można by te parametry gdzieś przechować. Aczkolwiek ciężko przewidzieć, czy te parametry będą zawsze stałe. Może być jakieś dynamiczne, jakieś algorytmy, jakiś algorytm z typu stepwise, który usuwa po prostu te parametry nam dynamicznie i wtedy ta struktura tego modelu jest niestała, prawda? Także bezpiecznie jest przechowywać w takim zserializowanym modelu. To jest właśnie czas na pytania, także miałem przejść do kolejnego slajdu, gdzie będziemy się pytać. A zaraz będziemy myśleć. Ja widzę w dwóch podejściach, że zarówno przy podejściu pierwszym umieszczamy na przykład kod SQL-a w stringu, tak? I w drugim przypadku umieszczamy kodera w stringu. Czy jest jakieś rozwiązanie, ale to jest takie bardzo erogenne i to jest bardzo takie uciążliwe w dewelopowaniu generalnie. Takie rozwiązanie. Czy jest jakiś pomysł Microsoftu w ogóle, czy jest, albo może ty się spotkałeś z jakimś takim rozwiązaniem, żeby mieć kontrolę składni w jednym i drugim przypadku, a w jednym albo w drugim chociaż. To znaczy można wszystko pisać po stronie RStudio, no nie? Ja wiem, że można to rzeczywiście sobie napisać, nie wiem, procedury składowane po stronie na przykład SQL-a i próbować wtedy po nazwie, tylko tak, to już jest mniejsze, już jest cały kod jest na przykład po stronie SQL-a, albo w drugą stronę, czy... To znaczy tak. Właśnie, bo tu jest... Jest, RTools for Visual Studio. Od wersji 1.0, która niedługo ma być, będzie tak, że nawet można tę procedurę SQL-ową z poziomu Visual Studio I przechowywać na TFS-ie na przykład. Także tutaj już... No i tam można jest kontrolować płatnik SQL-a. Tak
tak? Czy jest taka możliwość, żeby napisać coś właśnie tak wyżej i wtedy właśnie ten serwer tak z kontrolą z bazy, tak? Takiego tutaj teraz, że to jest jako string po prostu wywołany przez Druga opcja to jest tak, że piszesz sobie wszystko w tym RStudio w tym przypadku, czy w RTools for Visual Studio. Piszesz sobie skrypt, przypisujesz go do jakiejś zmiennej i tą zmienną potem pakujesz do po prostu wywołania procedury jakiejś, to znaczy wywołania SQL-a z poziomu RStudio. Czyli wywołujesz RStudio SQL-a, który tworzy Ci procedurę po stronie bazy danych. Z tym kodem, który sobie wcześniej stworzyłeś. Także to też taka opcja. Masz po prostu ten korowy kod, a którego przekazujesz tylko jako parametr do tej procedury, no nie? Tutaj było pytanie jakieś? Tak, ja mam pytanie generalnie, bo widzieliśmy jakby dużą oszczędność czasu przy pobieraniu tego typu danych. A czy wykorzystując na przykład inne funkcje, na przykład ten RX Kamins, czy też widzimy jakiś naprawdę duży skok wydajności? Bardzo duży jest skok wydajności, nawet przy zwykłej regresji logistycznej. Nawet ja mogę udostępnić, szkoda, że nie pokazałem tutaj takich benchmarków, które pokazują, jak to się rozjeżdża i przy wielkości tych danych i po prostu też jest zaprezentowany czas wykonywania. Bardzo mocno jest to widoczne przede wszystkim. To jeśli powiedziałeś o tych 400 mniej więcej pakietach, które można wywoływać RAM i wtedy miałeś na myśli, że można je wywoływać w ramach na przykład tego kodu SQL-owego, czy też można w Scalerze, bo z tego co wiem, w Scalerze tylko kilka, tam nie wiem, 100 funkcji jest chyba oprogramowanych, że ma ten przedrostek RX. Tak, ale Scaler to jest, ja to traktuję jako jeden pakiet. Natomiast można zaciągać dodatkowe pakiety. I na przykład ggplot nie ma przedrostka RX, a można go zamieścić w... Tak, ale wtedy obliczenia będą na bazie? Tak. To wszystkie, co jest w procedurze, nie jest przesyłane do tego innego compute kontekstu. Tak, no jeśli to będzie w ramach tego kodu SQL-owego, tak? Można też zestawić sobie ten R-server, prawda? I wtedy przenosić compute kontekst na ten R-server, gdzie będą już po prostu zaimplementowane wcześniej te pakiety. No tak, ale jeśli na przykład piszemy jeszcze kod w RStudio, to część funkcji na przykład będzie miała ten przedrostek RX, a część nie. Wtedy ta część, która nie będzie miała, to de facto będzie lokalnie wywoływana? Nie. Też tam jest zestaw dodatkowych funkcji, nie tylko scalerowych. Może teraz coś z tyłu? Nic nie ma? No to dzisiaj słabo. Dobra. To osoby, które chcą jeszcze pozostać i porozmawiać, to serdecznie zapraszam. Czy ktoś by chciał wizytówkę wziąć i później się odezwać do mnie, to serdecznie zapraszam i do usłyszenia, zobaczenia.